Siema, tu wahacz. Diesle w dzisiejszej motoryzacji są w odwrocie i chociaż wpływowe grupy są im przeciwne, to wciąż ten rodzaj napędu ma swoje niezaprzeczalne zalety i idealnym na to przykładem jest dwulitrowy silnik z Mercedesa klasy C, którego dostałem do testów, konkretnie o oznaczeniu C300D. W dzisiejszych czasach to właśnie segment premium postrzegać można jeszcze jako ostoje jednostek wysokoprężnych, ponieważ w bardziej przyziemnych markach producenci coraz rzadziej w ogóle oferują takie silniki, a przykładowo w nowym Mercedesie klasy C można mieć diesle i to w różnych wariantach mocy, bo paletę rozpoczyna C200D generujące 163 konie mechaniczne, później jest 220D, co oznacza 200 koni, a na szczycie oferty mamy 300D, czyli jednostkę obecną w egzemplarzu, który dostałem do jazdy, mającą 265 koni mechanicznych. Dwa mocniejsze warianty mogą być połączone z napędem na wszystkie koła Formatic i taki też znalazł się w aucie, które prezentuję, a wszystkie silniki mają miękki układ hybrydowy. Decydując się na testowane 300D, z automatu otrzymuje się też pakiet wyposażenia z linią AMG, co oznacza przeprojektowany przedni pas z dynamiczniejszym kształtem zderzaka i atrapy chłodnicy, a także zmodyfikowany zderzak z tyłu i dołożone progi. Wprowadza on także 18-calowe felgi, które w samochodzie testowym zostały jeszcze zmienione na większe, 19-calowe obręcze za 4317 zł, a za 4663 zł doszedł niebieski lakier metalik. Tak skonfigurowany samochód prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze i wprowadzone dodatki odpowiednio podostrzają nadwozie klasy C, która wraz z nową generacją debiutowała w 2021 roku i ma wyjściowo ładny i elegancki projekt nadwozia, ale zarazem dosyć stonowany. W kabinie linia AMG też przynosi modyfikacje, bo wprowadza inną i spłaszczoną u dołu kierownicę, aluminiowe nakładki na pedały i materiały wykończeniowe w ciemnej tonacji, które w testówce zostały zmienione, aby było trochę mniej ponuro. Ogólnie wnętrze to ma naprawdę przyjemny moim zdaniem dla oka i elegancki projekt nawiązujący do poprzednika, w którym znajdzie się już jednak mniej fizycznych elementów sterujących. Brązowe wstawki kosztują 863 zł i moim zdaniem warto je rozważyć, tak samo jak elementy z czarnego drewna rozdzielonego paskami z aluminium za 2245 zł. Tworzy to niestandardowy efekt i bardzo ładny moim zdaniem. Podoba mi się również wykończenie górnych części deski rozdzielczej oraz drzwi wysokiej jakości skórą. Podłokietniki też są skórzane. Tutaj mamy estetyczne srebrne tworzywo. Niestety w niższych partiach kokpitu jest już twardy plastik, który nie robi zbyt dobrego wrażenia, nie pasuje do samochodu z segmentu premium. Też tutaj niezbyt dobrze brzmi. Na tunelu środkowym mamy połączenie skóry, srebrnego dekoracyjnego elementu i dużej ilości fortepianowej czerni za 863 zł. Tutaj możecie znaleźć inny materiał, na przykład jakiś srebrny i moim zdaniem warto to zrobić, ponieważ ten segment po prostu nie prezentuje się dobrze. Jakieś drobniejsze elementy bardzo dobrze zostały wykonane, też odpowiednio działają. Zatem ogólnie jakościowo są miejsca bardzo dobre, są też takie, gdzie można się rozczarować. Na szczęście przewaga tych dostarczających pozytywne wrażenia podczas użytkowania jest wyraźna. Poza dieslami gama silnikowa Mercedesa klasy C obejmuje jednostki benzynowe oraz hybrydy plug-in, które zestawiać można z oboma typami silników spalinowych. Jeśli dany egzemplarz nie jest ładowany z gniazdka, to jest on i tak wspierany przez miękki układ hybrydowy, który poza dodawaniem 20 koni mechanicznych pomaga też podczas rozruchu silnika, czy umożliwia szybsze wygaszenie spalinowca podczas np. wytracania prędkości, zatem ogólnie ma zmniejszać zużycie paliwa. Nowa generacja testowanego modelu usunęła niestety z oferty silniki większe niż 2 litry i 4 cylindry i nawet wybierając wariant AMG C43 mający 408 koni mechanicznych można liczyć właśnie na taką pojemność, a z kolei bazowe benzyny oparte są o jednostki 1.5, na szczęście wciąż 4-cylindrowe. Klasa C nie posiada typowych półek wyposażeniowych, tylko dostajemy w niej wyposażenie różnicowane w pewnym stopniu przez silnik i droższe odmiany z automatu oznaczają więcej rzeczy na pokładzie, do tego dochodzą oczywiście dodatki zamawiane ekstra. Najbardziej opłacalne, myśląc o lepiej doposażonym egzemplarzu, są pakiety Premium czy Premium Plus, gdzie w tym pierwszym za 11 tysięcy złotych dochodzą przede wszystkim kamery 360 stopni, elektryka fotela kierowcy czy dostęp bezkluczykowy. Premium Plus za 25 tysięcy złotych dodaje dodatkowo panoramiczny dach, wyświetlacz head-up, 4-strefową klimatyzację i elektrykę fotela pasażera. Kupując te rzeczy osobno wyszłaby znacznie większa kwota, ale wciąż sporo opcji można do testowanego modelu jeszcze dokupić, jak światła cyfrowe za niemal 10 tysięcy złotych, czy bardziej zaawansowane systemy asystujące, a ponieważ ceny tych opcji do najmniejszych nie należą, jak przystało na segment premium, dotestowany egzemplarz miał dodatki za około 53 tysiące złotych i kosztował ostatecznie 310 tysięcy złotych.
Mocny diesel wyraźnie winduje ceny samochodu i gdyby ktoś chciał z tego zrezygnować i zainwestować bardziej w dodatki, to za około 250 000 złotych wyrwać można testowany model z benzyną 1.5 204 konie mechaniczne i też naprawdę dobrym poziomem wyposażenia. W ramach uzupełnienia jeszcze powiem, ile za taki tańszy wariant trzeba byłoby zapłacić w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlist Polska. W cenach netto weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 37 245 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co przekłada się na 55 867 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 2942 zł. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, podobnie jak do oferty wynajmu długoterminowego na jeszcze skromniej skonfigurowaną klasę C, a na stronie Carlist Polska czeka też wiele innych modeli. Osoby preferujące jednak diesle i mogące za C300D dopłacić otrzymają naprawdę świetny silnik, który pokazuje, jak dopracowane są te jednostki obecnie i jak nierozsądne jest ich wypychanie z rynku. Chociażby ze względu na spalanie, jakie można uzyskać. Dla przypomnienia, samochód, który dostałem, to sporych rozmiarów limuzyna osiągająca prawie 300 koni i mająca napęd na 4 koła. Dzięki dieslowi pod maską, jadąc na zwykłych drogach pozamiejskich, zużycie paliwa kształtowało się na poziomie około 5 litrów na 100 km. Trochę poniżej tej wartości było na drogach z większą płynnością jazdy, a trochę więcej w lasach z dużą ilością zakrętów i wynikających z nich przyspieszeń. Na drogach ekspresowych, trzymając 120 km na godzinę, samochód zużywał mi średnio 6,5 litra, a na autostradzie było to 7,5 litra. Z kolei jeżdżąc w Warszawie, komputer pokładowy pokazywał około 7 litrów. Dodając do tego, że klasa C ma zbiornik paliwa mieszczący 57 litrów, to gdy najpierw pojeździłem 100 km po mieście, a później pojechałem w trasę, to połowa baku została zużyta dopiero po 650 km, zatem zasięg około 1200 km jest tu w pełni osiągalny i hybrydy plug-in ze zmniejszonymi zbiornikami albo elektryki szczycące się zasięgiem 400-500 km mogą się schować. Dodatkowo wszystkie te rezultaty osiągałem bez żadnego starania się. A silnik w C300D co prawda nie kusi jakoś mocno do złego swoją charakterystyką, ale pozwala pojeździć dynamicznie i tutaj pojawia się kolejna zaleta testowanego diesla, ponieważ oferuje on bardzo dobre osiągi, które są bardziej niż wystarczające, aby pewnie i bezpiecznie podróżować. Tak wygląda tu przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Moją uwagę przede wszystkim zwróciła elastyczność jednostki napędowej, bo przyspieszając w przedziale 1500-2000 obrotów nie tylko nie pojawiają się wibracje czy niezdrowy dźwięk, ale też dynamika jest wtedy naprawdę dobra i obojętnie czy w mieście, czy na ekspresówce mogłem większość przyspieszeń realizować bez konieczności redukcji. Maksymalny moment obrotowy silnika to 550 Nm i jest to przydatna podczas jazdy wartość, dzięki której przyspieszanie jest w C300D bardzo naturalne, bo wystarczy wcisnąć gaz i samochód zawsze odpowiednio żwawo na to odpowie. Po wkręceniu na trochę wyższe obroty uzyskać można przyspieszenie, które nie jest może specjalnie ostre i brutalne i w aucie tego typu taka charakterystyka w sumie to zaleta, ale jest naprawdę konkretne. Skrzynia, czyli 9-stopniowy automat, również bardzo sprawnie operuje biegami, trafnie je dobierając, robi to też płynnie i szybko, dzięki czemu podczas jazdy w trasie była generalnie niezauważalna. Niestety tak dobrze nie jest przy ruszaniu, ponieważ wtedy nieraz pojawiało się przymulenie samochodu i chociaż dało się to przezwyciężyć mocniejszym wciskaniem gazu, to wtedy testówka zbyt gwałtownie ruszała i bywało to irytujące, zwłaszcza w aucie z tak dużą mocą. Na szczęście nie działo się tak zawsze, no ale na tyle często, że nie dało się tego zignorować podczas jazdy w mieście. Zastrzeżeń nie mam za to do kultury pracy jednostki napędowej, ponieważ jasne, czuję się trochę podczas jazdy, że to diesel i jakiś tam klekot do uszu dociera, ale jest on tak wygładzony i wytłumiony w kabinie, że bez wytężenia uwagi się go ignoruje, a na dodatek nie jest to po prostu nic nieprzyjemnego dla ucha. Biorąc to wszystko pod uwagę, 2-litrowy diesel z klasy C to według mnie jednostka praktycznie idealna, bo jest oszczędna, dynamiczna, kulturalna oraz mająca przyjemną charakterystykę i dostępność mocy. No i zapewniająca przy okazji zasięg i poczucie wolności, którego żaden inny rodzaj napędu nie da. Testując takie silniki naprawdę poczuć można, co stracą klienci na tym, że diesle znajdują się w coraz wyraźniejszym rynkowym odwrocie.
Jeśli chodzi o zachowanie na drodze, to dostajemy tutaj wyraźne sprofilowanie na zapewnienie dobrych i trochę sportowych właściwości jezdnych, o czym świadczy chociażby dosyć sztywne zawieszenie. Nie oceniam tego jako wady, bo do kanapowej jazdy są przeznaczone inne Mercedesy, a tutaj dzięki takiemu zestrojeniu samochód bardzo pewnie zachowuje się na zakrętach i umożliwia naprawdę przyjemne po nich jeżdżenie. Jednocześnie nie jest tutaj za twardo i zawieszenie pracuje cicho i ja nawet na gorszej jakości drogach nierówności czułem, ale mnie nie irytowały, a gdyby ktoś chciał, aby było jednak bardziej neutralnie, to może pozostać przy 18-calowych felgach z grubszymi oponami i przy okazji jeszcze zaoszczędzić. Z kolei na dobrej jakości drogach czuje się fajny efekt płynięcia po nich i o ile taką ogólną wygodę oceniam tutaj pozytywnie, tak fotele mnie rozczarowały, bo po całym dniu trasy testowej czułem dolną część pleców, pomimo wszechstronnej regulacji i zabawy ustawieniami, a zazwyczaj takich problemów nie mam, a jeżdżę sporo. Układ kierowniczy ma w sobie sporo wyrazu, bo chociaż wszystkie reakcje są upłynnione, jak na limuzynę przystało, to dostaje się tutaj naprawdę dobrą precyzję i w trybie sportowym solidny też opór stawiany przez kierownicę i na mazurskich zakrętach klasa C odnajdywała się bez problemów. Względem poprzedniej generacji klasy C zmieniła się koncepcja elektronicznych zegarów, ponieważ kiedyś oparta ona była o modyfikację tego, co jest na środku, ale również z lewej i prawej strony w tarczach. W chwili obecnej nie ma takiej możliwości, ale mamy kompozycje przygotowane przez Mercedesa, poza taką najbardziej klasyczną, którą pokazywałem przed chwilą. Mamy też sportowy widok, subtelny, który minimalizuje ilość informacji, tylko mamy prędkość i godzinę właściwie w nim widoczną. Jest też mapa na całości, można pokazać informacje z systemu bezpieczeństwa, oraz jest też bardzo ciekawy widok taki techniczny, gdzie można chociażby spojrzeć temperaturę każdej opony z osobna, poziom AdBlue. Fajnie, że jest to tak otwarcie pokazane. W jednym miejscu można sobie te najważniejsze rzeczy takie bardziej eksploatacyjne ogarnąć. Zmiany te pod kątem funkcjonalnym wypadają moim zdaniem na plus. Wygodne jest też to, że z poziomu menu na zegarach można od razu modyfikować to, jak będzie wyglądał wyświetlacz head-up, rzucając obraz bezpośrednio na przednią szybę, albo minimalistyczny, albo bardziej sportowy widok, klasyczny. Można też sobie od razu modyfikować położenie. Kierownica w testowanym Mercedesie wygląda całkiem nieźle, ale jej największym atutem jest moim zdaniem grubość, zwłaszcza w tych strategicznych miejscach po bokach. Jest ona konkretna i naprawdę przyjemna, tym bardziej, że mamy też tutaj wysokiej jakości częściowo perforowaną skórę. Jeśli chodzi o przyciski na kierownicy, to Mercedes zastosował rozwiązanie z poprzedniej generacji. Z lewej strony mamy gładzik do obsługi elektronicznych zegarów, z prawej jest drugi gładzik, przy pomocy którego można sterować bez odrywania rąk od kierownicy systemem inforozrywki. Trochę niżej mamy sterowanie telefonem, głośnością, a z lewej strony na dole jest aktywny tempomat. Kiedyś te przyciski były takie bardziej klasyczne, fizyczne. Teraz jest to po prostu sekcja, którą można wcisnąć. Ona na szczęście nie jest dotykowa, tylko te gładziki tutaj i tutaj są obecne na środku, a po bokach jednak te przyciski dają informację zwrotną, bo się uginają pod palcem. Do ogólnej wygody rozmieszczenia przycisków nie mam zastrzeżeń, mam za to trzy inne. Po pierwsze, te gładziki, one dobrze reagują na ruch, no ale wciąż jakieś fizyczne krzyżaki byłyby lepsze. Po drugie, zastosowanie połyskującej czerni w takich miejscach, gdzie bardzo często będą się z nią stykać palce, to naprawdę kiepski pomysł. A po trzecie, nie ma tutaj przycisku takiego na stałe do zmiany piosenek. Można sobie na komputerze ustawić tą sekcję i wtedy tym gładzikiem można faktycznie zmieniać piosenki przód-tył, ale jeśli się na przykład wybierze mapę, no to już ta możliwość znika. Zdecydowanie coś na stałe za to odpowiedzialne powinno być. Jest to obecnie bardziej problematyczne, ponieważ z tunelu środkowego wyeliminowany został gładzik z towarzyszącymi mu przyciskami, chociażby z rolką do zmiany piosenek. Teraz, aby to zrobić, trzeba korzystać z komputera, też panel klimatyzacji wyleciał. On został przeniesiony do menu. Na szczęście te ikonki tutaj są duże i zawsze na dole widoczne. Na szczęście pozostał pewien rządek jednak przycisków, gdzie można sobie w łatwy sposób zmienić tryb jazdy, odpalić kamery, albo też tutaj sterować głośnością. Zgodnie z aktualnymi trendami możliwie dużo rzeczy związanych z działaniem samochodu przeniesionych zostało do centralnego ekranu, który jest teraz ogromny i ma świetną jakość. To jest taki wysokiej klasy tablet. Mamy też tutaj dopracowany interfejs, ponieważ wszystkie te najważniejsze moduły są łatwo dostępne z ekranu domowego. Mamy także różne ustawienia, albo bardziej uproszczone, najważniejsze przełączniki, albo gdyby ktoś chciał bardziej sobie dostroić samochód, to też nie ma z tym problemów. Kategorie są logicznie pogrupowane.
Fabryczna nawigacja posiada też ciekawy dodatek w postaci systemu rozszerzonej rzeczywistości, który po wybraniu celu pokazuje na ekranie środkowym dokładnie, gdzie powinniśmy skręcić. Aby to zrobić, bierze obraz z kamery z przodu i na podstawie GPS-u nanosi na niego odpowiednie wskazanie ze strzałkami i nazwami ulic i przyznam, że działa to super, bo oprogramowanie jest bardzo dokładne i nie myli się z odległościami. Fakt zostaje, że ten bajer wymaga obserwacji drogi przez ekran, a nie przez przednią szybę, ale jako dodatkowe potwierdzenie, aby tylko rzucić na chwilę okiem, to fajna sprawa. Widać zatem, że ktoś tutaj przysiadł i pomyślał, aby to wszystko dobrze działało. Nie jestem jednak ogólnie fanem tego kierunku zmian i pozbywania się fizycznych elementów sterujących, nawet taki drobiazg jak regulacja foteli. Kiedyś te wszystkie sekcje po naciśnięciu przesuwały się o kilka milimetrów, było od razu wiadomo, co się dzieje. Teraz mamy tej płytki dotykowe i one się nie ruszają. I ten fotel faktycznie mi jeździ, jak ja tak dotykam tych poszczególnych tutaj miejsc. No ale jeśli chodzi o potwierdzenie takie natychmiastowe, że robię to, co powinno być, no to już jest gorzej niż było kiedyś. I właśnie w kilku miejscach trzeba się trochę bardziej tutaj skupiać na obsłudze samochodu, a przecież nie o to chodzi. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest większy niż w poprzedniej generacji, ma też mniej ciekawy, mniej elegancki moim zdaniem kształt, na szczęście pozostała dobra jakość wykonania oraz duża solidność całej konstrukcji. Klasyczna budowa nadwozia klasy C powoduje, że patrząc przez przednią szybę dobrze dostrzec można maskę, która jest poziomo poprowadzona, jest to prawda też duża, no ale wciąż widoczna. Mamy też niezbyt długie podszybie, widoczność na boki nie stanowi problemów, jest dobra, z tyłu po przekątnej mamy niezbyt masywny słupek, ale za to tylna szyba jest bardzo wysoko poprowadzona i za nią znajduje się jeszcze sporo zupełnie niewidocznego samochodu. Na szczęście kamery oferują tutaj rewelacyjny poziom zarówno pod kątem ich jakości, ponieważ rozdzielczość, szczegółowość to jest najwyższa półka, ale też funkcjonalności, ponieważ są różne widoki, te bardziej standardowe, ale można sobie także ustawić niejako kamerę, która jest gdzieś tam wokół samochodu, ale nie tylko mamy przygotowane przez Mercedesa widoki, ale można sobie w dowolny sposób tym obracać. I kontrola perspektywy, chociaż oczywiście nie idealna, to jest tutaj całkiem niezła. Jedyny jakiś minimalny zarzut, jaki mam do tych kamer, to to, że troszeczkę za bardzo ta tylna rozciąga obiekty, które znajdują się po bokach, no ale nie jest to jakiś wielki problem przy widoku też z lotu ptaka. Fajne jest to, że obraca się ona wraz z poruszaniem się kierownicy. Ciekawym dodatkiem jest też to, że gdy się znajduje w jakimś miejscu, na przykład dojeżdża do swojej bramy garażowej w domu, to można ustawić, aby na podstawie danych GPS zawsze odpalał się odpowiedni widok z kamery. Samochód oferuje też bardzo precyzyjnie działające czujniki parkowania, również elektronika, gdy jest się blisko przeszkody, ogranicza czułość pedału gazu i generalnie z tymi wszystkimi asystentami trudno jest w coś przez przypadek klasą C uderzyć. Samochód ogólnie do najmniejszych jednak nie należy, bo mamy tu 475 cm długości i 182 cm szerokości, zatem pod tym kątem trzeba się bardziej pilnować. Układ kierowniczy jest tutaj bardziej dostosowany do jazdy w trasie i nie czułem na parkingach w testówce jakiejś większej żwawości. Otrzymuje się za to tutaj całkiem niezły promień skrętu. Dekoracyjne oświetlenie w ramach pakietu Ambient Premium jest bardzo gustownie wkomponowane w kabinę, chociażby w panele na drzwiach, czy też nawiewy. Można w dowolny sposób sterować nim, albo mamy kompozycje wielokolorowe przygotowane przez producenta. One też czasami zmieniają swoją barwę wraz z biegiem czasu. Można też kolor samemu dobierać, zgodnie ze swoimi preferencjami jednolity. Jest też możliwość sterowania jasnością każdej ze stref osobno, więc każdy tutaj znajdzie odpowiednią kompozycję dla siebie. Biel, którą spotkać można na przyciskach i przełącznikach, jest optymalna, biorąc pod uwagę, jaką mnogość kolorów dostaje się, jeśli chodzi o te elementy dekoracyjne. I ogólne wrażenie jeżdżąc po ciemku jest bardzo pozytywne, obojętnie czy ktoś lubi bardziej takie ostre, neonowe kolory, czy też stonowane, bo takie też można sobie tutaj ustawić. Przednie światła klasy C mają dosyć prosty wzór pasków do jazdy dziennej zintegrowanych z kierunkowskazami, który jednak ma w sobie odpowiednią porcję charakteru. Też detale robią tutaj pozytywne wrażenie. W kierunkach w bocznych lusterkach mamy LEDy. Z tyłu też wszędzie obecna jest ta technologia i światła w tej części nadwozia również nie są jakieś ostentacyjne, ale prezentują się moim zdaniem ładnie i nowocześnie i ogólnie całe oświetlenie swoim charakterem zostało dobrze dobrane do projektu nadwozia testowanego Mercedesa.
Cyfrowe światła w Mercedesie klasy C zastępują zwykłe LEDy i ich zadaniem jest takie wycinanie części wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a maksymalizować doświetlanie reszty. Dodatkowo mają one możliwość projekcji wzorów na drodze, jak na przykład zjeżdża się z pasa, ale to traktuję jako bajer, a nie coś realnie przydatnego. Za to sposób działania świateł to jest, przyznam, coś nieraz spektakularnego, ponieważ precyzja, z jaką wycinane są inne samochody, to kolejny, wyższy poziom względem tego, z czym miałem dotychczas styczność w matrycowych LEDach i dobrze widać to na zakrętach, gdzie jasne strefy od ciemnych tworzone są niemal od linijki. Dodatkowo komputer odpowiednio wcześnie tworzył świetlny tunel i nie musiałem podczas trasy testowej o zmroku interweniować. Rozsądnie zachowuje się też na drogach wielopasmowych, bo wtedy doświetla głównie prawą stronę. No ogólnie jest to bardzo dopracowane i przydatne rozwiązanie. Do klasy C moim zdaniem cyfrowe światła to rzecz obowiązkowa, bo poza dobrym trybem adaptacyjnym oferują one też świetny zasięg. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest gorzej i winowajcą może być tutaj panoramiczny dach, który kończy się daleko. Głowa tutaj u mnie ląduje i gdy się konkretnie wyprostuję, no to stykam się wyraźnie z podsufitką, ale przy takim bardziej naturalnym ułożeniu ciała na szczęście już tego kontaktu nie ma. Tunel środkowy jest w testowanym modelu wysoki. Panel klimatyzacji czterostrefowej wraz z nawiewami wygląda tak, jakby chciał nas albo zjeść, albo chociaż przestraszyć. Ciekawe, czy konstruktorzy zrobili to specjalnie, czy wyszło tak przez przypadek. Obsługa tego jest wygodna. Niestety, gdy się chce zmniejszyć czy temperaturę, czy też siłę nawiewu, to kliknięcie jest na tyle nieprzyjemne, że zdecydowanie w samochodzie z segmentu premium nie powinno występować. Z tyłu mamy rozkładany podłokietnik oraz w okolicach panelu klimatyzacji 2 porty USB-C. Kolejne 4 są z przodu i przy tak dużej ilości gniazd brak chociaż jednego czy 2 w standardzie USB-A uważam za błąd. Bagażnik klasy C ma 455 litrów pojemności, niski próg załadunkowy, jak na sedana całkiem spory otwór. Jeśli chodzi o regularność kształtów, to boczne ścianki nie wypadają pod tym kątem najlepiej. Po bokach z obu stron mamy haczyki na jakieś torby oraz przyciski umożliwiające w łatwy sposób złożenie oparć tylnej kanapy. Z lewej strony jest też niewielka kieszeń w nadkolu. Pod podłogą znajduje się dodatkowy schowek. Gdy złoży się oparcia w drugim rzędzie, dostaje się wtedy podłogę z wyraźnym uskokiem. Podsumowując, nowa klasa C poszła za trendami i żałuję, że fizyczne elementy sterujące z jej wnętrza częściowo zniknęły, ale z drugiej strony pod kątem technologicznym samochód ten wyraźnie zyskał i zrobił on na mnie bardzo duże wrażenie tym, jakie technologie mogą się na jego pokładzie znaleźć i jak są one dopracowane, bo wszystko, co proponuje Mercedes, to najwyższa półka pod kątem wykonania. Dodając do tego dobre właściwości jezdne, dostaje się samochód co prawda bardzo drogi, ale w którym widać, za co się płaci. Gwiazdą tego testu jest tu jednak moim zdaniem silnik diesla, bo oferuje on wszystko, czego potrzeba pod kątem dynamiki i oszczędności, a przy okazji pozwala dojechać z dowolnego miejsca w Polsce w dowolne inne miejsce w Polsce bez zatrzymywania się. Należy docenić i cieszyć się ze styczności z takimi silnikami, dopóki są one jeszcze dostępne do kupienia w salonach. I to wszystko, co przygotowałem o klasie C. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!